W naszych smart domach możemy zautomatyzować oświetlenie, gniazdka, rolety, bardzo wiele rzeczy. Jedną z nich są zasłony, dzięki którym możemy je automatycznie rozsuwać i zasuwać. Dzisiaj przetestujemy jeden z takich systemów od firmy Mio Decor. Do testów dostaliśmy dwa rodzaje silników, Mio Decor Comfort 90 oraz Mio Decor Comfort 75 Wi-Fi. Bardzo ważna uwaga odnośnie silników do zasłon i samych szyn, po których one jeżdżą. Nie róbcie tego ad hoc, nie kupujcie tego po prostu tak w internecie, tylko najlepiej skontaktujcie się z przedstawicielem danego producenta, na przykład Mio Decor, porozmawiajcie o tym, jakie chcecie silniki, jak wszystko zmierzyć, albo zobaczcie nasz poradnik o tym, jak mierzyć właśnie okno pod konkretne szyny, które znajdziecie na smartme.pl. Karnisze można zamówić w jednej z dwóch konfiguracji, albo będą one jednostronnie przesuwne, czyli wtedy możemy niezależnie sterować jedną oraz drugą stroną, albo są one dwustronnie centralne, czyli jednocześnie zsuwają się i rozsuwają. W naszym przypadku wybraliśmy jednostronne, żeby móc, tak jak wspominałem wcześniej, niezależnie sterować każdą ze stron. Spójrzmy teraz na kilka kluczowych cech karniczy elektrycznych i to na co powinniśmy zwrócić uwagę. Po pierwsze, cicha praca silnika. To jest bardzo istotne, bo nie chcemy, żeby za każdym razem, jak one się rozsuwają albo zasuwają, był o tym informowany cały dom. W tym wypadku mamy 30 dB, więc tak naprawdę słychać tylko rolki jeżdżące po szynie. To, co jest fajne w roletach, to jest też miękki start-stop. Dzięki temu silnik w początkowej fazie delikatnie się rozpędza, a potem spowalnia, co sprawia, że wszystko jest płynne. I touch motion, czyli aktywowanie ruchu przez pociągnięcie zasłony, czyli nie musimy szukać telefonu czy pilota, żeby zasłonąć zasłony, po prostu ciągniemy jedną i on z automatu zacznie się zasuwać. Czym się różnią dwa rodzaje silników? Poza samym udźwigiem zasłony odpowiedź jest w nazwie, czyli mamy Mio Decor Comfort 90 i Mio Decor Comfort 75 Wi-Fi, czyli samo sterowanie. Przy opcji Wi-Fi możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej, a przy 90 mamy tylko sterowanie radiowe. Poza tym przy 75 mamy wtyczkę do gniazdka, którą możemy włączyć i w ten sposób zasłony zaczną działać, a przy 90 mamy 5-żyłowy kabel, który musimy albo zakończyć wtyczką, albo podpiąć go bezpośrednio do instalacji elektrycznej. Skupmy się teraz na kilku scenariuszach, w których możemy wykorzystać takie zasłony. Po pierwsze, ten, który mi od razu przychodzi na myśl, nazwałem Kevin, czyli symulowanie obecności w domu, czyli kiedy nas nie ma, wyjechaliśmy na przykład na wakacje, to zasłony same się rozsuwają i zasuwają w ciągu dnia, dzięki czemu potencjalni złodzieje myślą, że ktoś jest w domu, na przykład Kevin, który może im zgotować niezły los i 2 razy pomyślą, zanim zdecydują się nas okraść. Poza tym oczywiście możemy go podpiąć do różnych naszych automatyzacji, na przykład do romantycznej, kiedy chcemy stworzyć nastrój i zasłony same się zamykają. Możemy również w ten sposób zarządzać energią cieplną, czyli jeżeli zaczyna być bardzo ciepło, zasłony się zasuwają, żeby nie nagrzewać nam pomieszczenia. Oraz jest to bardzo duża pomoc dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych, które nie muszą ciągnąć zasłon, męczyć się z nimi, tylko po prostu za pomocą przycisku to wszystko steruje się samo. Spójrzmy teraz na kilka sposobów, w jakie możemy sterować zasłonami, tak jak Wam wcześniej opowiadałem. Czyli mamy touch motion, czyli opcję pociągnięcia zasłony, dzięki czemu ona sama się uruchamia. Możemy również sterować za pomocą pilota, dzięki czemu po prostu naciskamy przycisk i rolety nam się rozsuwają. Silnik Mio Decor Comfort 75 Wi-Fi, tak jak wspominałem wcześniej, można nim sterować za pomocą aplikacji. To aplikacja jest Homemade, którą mamy zarówno na Androida, jak na iOS-a. Sama instalacja i sama integracja z zasłonami jest bardzo prosta. Dokładnie możecie zobaczyć to w naszej recenzji pisemnej, którą napisał Michał. A możliwości tej aplikacji jest naprawdę sporo, bo tu nie chodzi tylko o zasuwanie i rozsuwanie zasłon, ale mamy różne automatyzacje, możemy ustalić, na ile procent chcemy je odsłonić albo ustawić na jedną z 4 predefiniowanych wartości, więc tego jest całkiem sporo, a poza tym mamy integrację z Google Home.
Integracja z Google Home działa na tej samej zasadzie jak wszystkie inne integracje, czyli dodajemy aplikację HomeMate do naszych powiązanych aplikacji i w tym momencie możemy wykonywać różne polecenia głosowe, które będą sterować naszymi zasłonami. Mio Decor 90 również możemy sterować głosowo, do tego jednak potrzebujemy przekaźnik. W tym wypadku Michał wykorzystał Shelly 2,5, dzięki któremu był w stanie oboma silnikami sterować głosowo. Zobaczmy teraz, jak to wyglądało. Close left curtain. Got it. Closing left curtain. Close right curtain to 70%. I understood. Close the right curtain to 70%. Is that right? Yes. Sure. Opening right curtain to 70%. Close right curtain to 50%. Sure. Opening right curtain to 50%. Close right curtain. Sure. Closing right curtain. Mio Decor można również zintegrować z Home Assistantem. Nie będę jednak wszystkiego tutaj opowiadał w tym filmie. Odsyłam Was do naszego dedykowanego artykułu, w którym Michał dokładnie pokazał, w jaki sposób zintegrować zasłony z tym popularnym systemem automatyki domowej. Możemy zatem przejść do podsumowania. Mieliśmy na testach Mio Decor Comfort 90 oraz 75 Wi-Fi. Oba silniki tak naprawdę Wam polecamy, bo automatyzacja z zasłonami jest bardzo fajna. Poza tym, że mamy takie uczucie, jakbyśmy byli w hotelu, albo takim naprawdę 4-5 gwiazdkowym i to się wszystko tak automatycznie rozsuwa, zasuwa, to tych automatyzacji scen jest naprawdę sporo. Możecie albo wybrać 75, wtedy macie od razu HomeMate'a gotowego i możecie sobie to wykorzystać, albo bierzecie 90 i tak jak Michał, podpina się do niego Shelly 2,5 i też macie inteligentne rolety. Więc jeżeli macie spore przestrzenie, macie zasłonę i lubicie automatyzację, to koniecznie zainwestujcie w karnicze elektryczne, bo to jest po prostu bardzo fajny dodatek, który się sprawdza. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Raz jeszcze zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania naszych filmów i komentowania pod tym filmem i pod innymi. Do zobaczenia.